Dużo osób kojarzy zabawy sensoryczne jako zabawy z kaszą lub kolorowymi ciastolinami. Jednak w integracji sensorycznej najważniejszy jest ruch, a z tym związany jest układ przedsionkowy i proprioceptywny. Układ przedsionkowy, zwany zmysłem równowagi, to dzięki niemu wiemy, gdzie jest góra, gdzie dół i czujemy swoje ciało w przestrzeni. Propriocepcja z kolei pozwala nam na czucie swojego ciała i dzięki niej wiemy, jak mamy ułożone kończyny i jak się poruszać, niekoniecznie patrząc na to, co robimy. To właśnie zabawy przedsionkowe, proprioceptywne i dotykowe stanowią fundament prawidłowej integracji sensorycznej, ponieważ dostarczają mózgowi podstawowych informacji o położeniu ciała, równowadze, napięciu mięśniowym i granicach własnego ciała. Dzięki nim dziecko uczy się planować ruch, regulować emocje, utrzymywać uwagę oraz czuć się bezpiecznie w swoim ciele. Odpowiednio dobrane aktywności ruchowe i doświadczenia dotykowe wspierają rozwój postawy, koordynacji, samoregulacji i gotowości do nauki, tworząc solidną bazę dla dalszego rozwoju poznawczego i społecznego. Jazda na kocu. Bujanie w kocu to świetny sposób na stymulację układu przedsionkowego. Najlepiej jednak robić to, gdy jest dwóch dorosłych, bo wtedy każdy łapie po dwa rogi i dziecko bezpiecznie siedząc w kocu może się bujać. Niektóre dzieci nie lubią huśtania, więc może taka forma stymulacji przedsionkowej jak jazda na kocu będzie dla nich bardziej odpowiednia. Tunel z koca. Pomysł na domowy tunel, przez który dziecko musi się przecisnąć na drugą stronę. Możesz regulować poziom trudności. Im węższe przejście, tym mięśnie dziecka muszą się bardziej napracować. Dodatkowo, gdy Twoja pociecha będzie przechodzić bez koszulki, jego ciało będzie bardziej odbierać wrażenie dotykowe. Przeciąganie koca. Podczas tej zabawy można się posiłować, przez co stymulujemy propriocepcję. Można dodać jeszcze do tego wrażenia przedsionkowe, gdy będziecie się do siebie przyciągać. Przechodzenie pod nogami. Sporo dzieci lubi się wciskać w różne ciasne miejsca. To poszukiwanie wrażeń proprioceptywnych. Warto wykorzystać to w zabawie i zaproponować taki tunel. Dziecko musi się mocno natrudzić i popracować mięśniami, aby przejść na drugą stronę. Pamiętaj jednak, że najważniejszy jest sukces w tej zabawie. Jeśli dziecku jest trudno, podnieś wyżej nogi. Przechodzenie pod i nad rodzicem. W tej aktywności również łączymy propriocepcję i przedsionek. Wspinaczka i przeciśnięcie się pod to jest to, czego potrzebują dzieciaki, gdy mają dużo energii. Tę zabawę można połączyć z Twoim treningiem, drogi rodzicu. Możesz robić pompki. Wówczas, gdy jesteś na dole, dziecko przeskakuje przez Ciebie, a gdy jesteś u góry, przechodzi pod Tobą. Odpychanie się plecami. Forma siłowanek, które dzieciaczki bardzo lubią, a które bardzo mocno wspierają propriocepcję i siłę mięśni. Tor przeszkód. To jedna z moich ulubionych zabaw, ponieważ bardzo szybko można ją przygotować i może się ciągle zmieniać. Wystarczą poduchy, kołdry, koce i wszystko, po czym można przejść. Zabawa dobrze rozwija równowagę, koordynację, a gdy dziecko będzie bez skarpet, będzie miało kontakt z różnymi płaszczyznami, stymulując układ dotykowy. Warto w tej zabawie wykorzystać woreczki sensoryczne i przenosić je z początku toru na metę. Świetnie do tego nadadzą się również ulubione maskotki. Zabawy pianką do golenia. Każdy z nas zabawi w wyszukiwaniu różnych drobnych rzeczy w misce ryżu. I jest to fajna zabawa. Jednak polecam też zabawę pianką do golenia. Wrażenia dotykowe są zupełnie inne i ta zabawa może być szczególnie dobra dla dzieci, które mają trudności z dotykaniem różnych lepkich konsystencji. Wariantów zabawy pianką do golenia jest kilka. Zabawa dowolna i tworzenie bohomazów, rysowanie, kąpanie figurek lub zgadywanki, gdzie Ty, drogi rodzicu, rysujesz palcem na plecach dziecka jakąś figurę, a one mają odtworzyć na piance rozmazanej na tacce. Przedstawione zabawy są tylko propozycją na spędzanie aktywnie czasu z Waszymi pociechami i nie stanowią odpowiedzi na wszystkie trudności z obszaru sensoryki dziecięcej. Pamiętajmy, że aktywność fizyczna jest bardzo istotna dla prawidłowego rozwoju naszych dzieci i zachęcamy do tego, aby była ona nieodłącznym elementem Waszej codzienności. Dobrej zabawy!